Sponsorem filmu jest Revolut. Pobierając go z mojego linku w opisie macie szansę, by zdobyć 100 zł za darmo. W tym filmie spróbuję zarobić 1000 zł, używając podobno najlepszych sposobów na szybki zarobek. Tak, mówimy tu o setkach, tysiącach, a może nawet i milionach złotych czystego przychodu w twojej kieszeni. Kto wie, czy po tym filmie twoim głównym sposobem transportu nie będzie ekskluzywny helikopter. Przetestuję tym samym wszystkie techniki z TikToka, z YouTube'a i sposoby, o których nikt totalnie nie wie. Ma pan zezwolenie od kierowniczki na fotografowanie obszerne? Szybkie zarabianie pieniędzy jest trudne, więc nie powinno mi się udać. Co nie? No nic, 1000 zł się samo nie zarobi, więc zacznijmy od czegoś prostego, czyli jazda na Glovo. Kręci ją moja fela, okiro kafela, jak wtedy toczę felę, potem szybnie umiera. Rozstrzał opinii co do Glovo jest ogromny. Jedni twierdzą, że zarabiają po 500 w jeden dzień, a drudzy mówią o biedzie porównywalnej do średniowiecza. Ja jako bardzo uczciwa osoba... Ten rower w ogóle nie jest mój, to jest mojej siostry rower. Więc Oliwia, jeżeli to oglądasz, to ja go mam. Dzisiaj wam powiem, która z tych opinii jest zgodna z prawdą. Co mnie zaskoczyło, to fakt, że nie możemy sobie po prostu włączyć aplikacji i zacząć jeździć. Tylko kilka dni przed musiałem zarezerwować sobie wyznaczone godziny pracy, w których będę mógł przyjmować zamówienia. Może zastanawiacie się, co się stanie, jak po prostu nie przyjadę w godziny, w których się określiłem. Dostanę bana? Zostanę zmuszony do pracy? Czy może wezmą mnie do głównej siedziby i strzelą mi w prawe kolano? Odpowiedź brzmi... Nie mam pojęcia. Jedyne, czego się dowiedziałem, to że żeby skały srały, mam się pojawić. Także oto jestem. Mam 10 zł. Ty, dobra, bierzemy. Może się mniej będę męczył w deszczu. Dzień dobry. Ja po 222. Dziękuję. Ja do ciebie, Sylwia. Mam twoje jedzenie. Trochę głodny jestem, nie wiem, czy całe dojedzie. Zabieram. Go past the street, then turn left onto... Kurwa mać. Dzień dobry, dla pani Sylwii. Pani słyszy? Tak, proszę. Najlepsze uczucie. 11 zł. Check. Pierwsze kilka zamówień szło mi bardzo sprawnie. Nie znają mnie z syna. Praktycznie nie miałem żadnej przerwy i od razu po dowiezieniu zamówienia dostawałem kolejne, co jest całkiem w porządku. Co jednak nie było w porządku, to mój brak umiejętności planowania czegokolwiek. Ze wszystkich możliwych dni wybrałem akurat ten, w którym alert RCB ostrzega mnie przed potężnymi burzami, bardzo silnymi wiatrami i sugeruje, że lepiej to w ogóle z domu nie wychodził. Pokazuje mi trasę 40 minut, nie? I był znacznik, że jest alert jakiś RCB, że nie wiem, stary, czy ja przeżyję, czy ja tam to jadę. Nie zatrzymamy to jednak przed dowiezieniem do ciebie kebabu w Dawidzie. I'm on my way. In 700 meters, turn left onto Most Josepha Pilsen. Ale spokojnie, bo Glovo jest na tyle hojne, że jeżeli uda mi się dożyć do 16, to wleci mi 20% mnożnik na zamówienia. Fantastycznie. Tylko najpierw muszę dożyć. Po 5. zamówieniu zdałem sobie sprawę z kilku rzeczy. Po pierwsze, kondycja z podstawówki wcale nie przekłada się na kondycję w późniejszych latach. Jacobie, gdzie ty mieszkasz? Wjeżdżam w jakieś tereny Jumanji. Umieram. Po drugie, pizze są za duże na plecaki Glovo. Musiałem poszerzyć plecak. Musiałem poszerzyć plecak. Go past this light, then at the next one, turn right. I po trzecie, plastik jest o wiele bardziej łamliwy niż się spodziewałem. Rozwaliłem sobie uchwyt na telefon. Nie wiem, jak ja teraz to zrobię. Dlatego po zarobieniu 75 zł w niecałe 2,5 godzinki postanowiłem, że dobrym pomysłem będzie sprawdzić, co się stanie, jak przestanę grzecznie przyjmować każde zamówienie, które Glovo mi podrzuca. No i spoiler, Glovo nie lubi, jak się tak robi. Ej, nie wiem, co się dzieje, ale spauzowali mi konto. Jednak na razie się tym kompletnie nie przejmowałem, bo był czas na wyczekiwaną przerwę. No i może była ona na nielegalu, bo niby miałem wtedy zarezerwowanego slota, ale no szanujmy się, trochę zgłodniałem kręcąc kółka po Krakowie, więc poszedłem sobie coś zarzucić na ząb. A ty kto? Czego jednak nie wiedziałem, to że podczas gdy ja dyrektowałem się chwilą, Glovo wysłał mi chyba z 20 powiadomień, informując mnie, że mam wracać do pracy. Wygląda niebiańsko. Skończyłem. Odcięło mnie. Nawet nie wiem, kiedy to zjadłem, nie? I
dopiero po jakimś czasie zdałem sobie sprawę z tego, co się dzieje. Patrzę na powiadomienia i dostaję 10 różnych powiadomień o tym, że mam coś do odebrania i potem, że moje konto zostało spauzowane, nie? Zobaczyłem w aplikacji i okazało się, że jest okej. Myślałem, że już mam bana, a mi po prostu spauzowali do 16:27. To idealnie. Ty, masz tak jak chcę, nie? Przerwa. Nie dość, że zjadłem potężny posiłek, to na dodatek pan Władysław poratował mnie taśmą klejącą, którą naprawiłem swój uchwyt. Co tu się odwala? Okej, naprawiłem to może trochę za mocne słowo, ale przynajmniej się trzymał. To się nie rozpierdoli, to ja nie wiem, nie? Był jednak pewien problem, bo po ponownym aktywowaniu swojego profilu częstotliwość zamówień się drastycznie zmniejszyła. Nie wiem, czy się aplikacja obraziła, ale teraz strasznie długo szuka mi czegokolwiek. Nie wiem, czy przez to, że tak odrzucałem, już nie chcą ze mną współpracować. Ale spokojnie, bo po to jest właśnie funkcja czerwonych stref. W aplikacji Glovo często pojawiają się czerwone heksagony, w których z tego co zrozumiałem, zamówienia mają wpadać jak minecraftowi youtuberzy w DM nieletnich. Co ja tutaj napisałem? Więc to naturalne, że przy braku jakichkolwiek zleceń kierowałem się właśnie do nich. W sensie do czerwonych stref, a nie... Ja cię gram. Niestety to nie pomagało. Siedzę sobie dosłownie w środku tego heksagonu czerwonego i mam zero jakichkolwiek zamówień. Poczekam tutaj jeszcze tak z 20 minut, jeżeli nic nie przyjdzie, no to wtedy zawijam do domu, nie? Mimo spędzenia dużej ilości czasu w 5 różnych czerwonych strefach, uzyskałem tylko jedno zamówienie. I byłbym bardzo zły, gdyby nie to, że podczas gdy czekałem, poznałem super zioma. Czekając w jedynej czerwonej strefie w całym Krakowie, poznałem Wojtka. Siema. Myślałem, że dostałem shadowbana przez to, że nie akceptowałem, ale okazało się, że Wojtek też tu ze mną czeka. No jest kiepsko, generalnie nie ma zleceń. W sumie od 3 godzin jeżdżę, 3 zlecenia są, także jest lipa. Jest dużo dostawców, no i co mogę powiedzieć, no jest kiepsko, no nie? Jest kiepsko. Także my czekamy i może ktoś z nas zaraz dostanie jakąś ofertę pracy. No niestety resztę tego dnia spędziłem bezrobotny. Mam nadzieję, że ty, Wojtku, jak to oglądasz, to przynajmniej coś więcej zarobiłeś. Ale patrząc jak nam szło, to wątpię. I podsumowując całe 8 godzin jeżdżenia na Glovo, zarobiłem okrągłe 86 zł. Co porównując do obiecywanych zarobków z następnego sposobu, ma być śmieszne. Bo następnym sposobem jest streamowanie na TikToku. Być może scrollując kiedyś przez śmietnisko, które również ludzie lubią nazywać TikTokiem, natrafiliście na livestream, gdzie ktoś robi z siebie totalnego debila. Mnie zawsze, gdy takie coś widzę, bierze myśl. Ile siana dana osoba musi dostawać, żeby aż tak się upadać przed widownią na żywo? Nie wiem jak wy, ale ja bym tak po prostu chyba nie mógł spać po nocach, wiedząc, że bejtuje 12-latków na wrzucanie mentosów do 5-litrówki z kolą. Na szczęście jest sposób, by to obejść i nie musieć wyzbywać się resztek swoich godności. I tym sposobem są interaktywne livestreamy. Widziałem kilka filmików, które bardzo zachwalają ten sposób, gdyż nie dość, że nie trzeba pokazywać swojej twarzy, to ludzie wręcz pragną wysyłać donaty, by uczestniczyć w livestreamie i pojawić się na ekranie. Niestety spodziewałem się, że taką grę będę musiał sam zakodować, bo kto normalny robiłby sobie konkurencję sprzedając takie rzeczy dalej? Ale nic bardziej mylnego. Wszystkie takie interaktywne gry można normalnie znaleźć na internecie. No ale oczywiście za wcześniejszym uiszczeniem opłaty. Plinko Plus, czyli gra, którą wybrałem, kosztowała mnie niecałe $15, czyli 60 zł. Ja to oczywiście traktuję jako inwestycja, bo na pewno odrobię te pieniądze w mgnieniu oka. Po przetestowaniu, czy gra działa... Palam? Jest, ale... Jak to się robi? W sensie, wszystko spoko, ale co teraz? Po przeczytaniu instrukcji okazało się, że mamy pewien problem. I tu was zaskoczę, że to nie był problem z grą. By streamować na TikToku trzeba mieć co najmniej kafla obserwujących. Owszem, posiadam konto, które się kwalifikuje, ale uważam, że nie byłoby fair, gdybym go użył, więc... Jak to pewien klasyk mówi... Mamy kurczę kłopot. Są dwie opcje. Albo zrobię kilkadziesiąt brainrotowych TikToków, które ogołacają ziemską populację o ogromną ilość szarych komórek. Albo kupię 1000 obserwujących z Wietnamu na jakieś randomowe konto, używając tego bardzo sketchy strony, na którym być może dane moje karty zostaną sprzedane do dark webu. Z przyczyn prawnych nie mogę zdradzić wam, którą z tych opcji wybrałem. Sprawdźmy. Jest! 1000 followersów, stary. 1043 followersów. Wietko i Sondieng Dong mi polajkowali zdjęcia. Wow. Jakimś dziwnym trafem wszyscy nowi obserwujący mieli imiona pochodzenia wietnamskiego. Chuj ba.
No dobra. Ale to nieważne, bo teraz do streamowania musiałem tylko ustawić Plinko Plus, co było banalnie proste. I nawet miło się zaskoczyłem, bo dostałem nawet wersję na telefon, przez co moja starożytna Motorola przeżywała drugą młodość, będąc częścią mojego pasywnego przychodu. Z kamera, telefon i ładowarka podpięta, żeby cały czas po prostu chodziło. Jednak nie samym Plinko Plus człowiek żyje, więc podczas gdy mi on generuje pasywny dochód, wypróbowałem jeszcze 2 live streamy. Jeden z innej podobnej interaktywnej gry, tylko że tym razem za $25, więc mam nadzieję, że będzie lepsza. A drugi z, uwaga, kopania piasku w Minecrafcie. Nice. Skanując internet w poszukiwaniu pomysłów na livestreamy, najczęściej przewijającym się sposobem na zarobek były livestreamy z kopania piasku w Minecrafcie. Działa to tak, że widzowie poprzez lajkowanie, komentowanie i wysyłanie różnej maści obiektów, których cen nie jestem do końca w stanie określić, dodają piasek streamerowi, którego zdaniem jest się go pozbyć. Czyli widz dodaje, a streamer skopuje. Proste. Na początek, nie chciałem tego zbytnio robić, bo to, trochę lamerskie. Ale po tym, jak zobaczyłem, że plugin do tego jest totalnie za darmo, to pomyślałem, że głupio byłoby nie spróbować. Tym razem postanowiłem też zmienić taktykę i streamować z kamerką. Wy wiecie, lepiej zachęcać ludzi do ogołacania siebie z wymyślonej przez TikToka waluty. Ubrałem się bardziej skąpo, mam teraz... Ono bije. Czekam, że... Jezu, co ja z włosami wyglądam jakiś zjeb. Dobra. Konto, które używałem, było tak czy siak amerykańskie, więc była naprawdę bardzo mała szansa na to, że ktoś mnie rozpozna. Także ustawiłem wszystko, włączyłem streama i... ktoś mnie rozpoznał. Oczywiście! Mimo moich największych starań. Hello guys, hello. I grze aktorskiej godnej Oscara. I'm American YouTuber. Double tap screen right now. Ludzie zaczęli spamować Elo Mordo na czacie. Na początku były to pojedyncze osoby, z czym kompletnie nie mam problemu. Jestem największym twoim fanem, oglądam twoje filmy. Nie wiem, stary, jak ty natrafiłeś na mnie tak totalnie randomowo. Ale gratulacje. Ale po tym, jak TikTok podłapał, co się dzieje, to nagle zaczął polecać tego livestreama chyba całej Polsce. Bo w efekcie końcowym na streamie było 300 osób spekulujących, czy aby na pewno nie jestem tworem sztucznej inteligencji. Więc jeżeli którakolwiek z tych osób to ogląda, to mogę stwierdzić, że nie jestem tworem żadnej inteligencji. Ale dobra, wy chcecie konkretów, dlatego przejdźmy do wyników. Streamując Plinko Plus przez prawie 3 dni, zarobiłem okrągłe 0 złotych plus. W gratisie dostałem blokadę konta. Fantastycznie, mi się wydaje dosyć dobry deal. Ale jak to możliwe, skoro było widać, że ktoś w tę grę grał? No tak średnio bym powiedział. W piku miałem zawrotne 4 osoby, z czego czat był pusty niczym moja głowa, gdy próbuję sobie przypomnieć imię osoby, którą poznałem 5 sekund wcześniej. Maciek? Nie. Daniel, tak? Nie Daniel. Krystian? Natalia. Dobra, ale jak poradziła sobie gra numer 2? A co, gdybym wam powiedział, że ktoś naprawdę zarobił z niej 100 złotych? I co, gdybym wam powiedział, że tą osobą na pewno nie byłem ja? Tak, zostałem totalnie oskamowany. Problem w tym, że po odpaleniu zostałem poproszony o podanie maila, przy pomocy którego ją kupiłem. Pomyślałem sobie, no dobra, nie ma problemu, to trzeba się zalogować, nic nowego. A no właśnie, że jest problem, Marcelu. Nieważne co wpiszesz, gra się nie włączy i pokazuje ci błąd. Co ty gadasz? No nie pierdol mi głupot nawet. Ale spokojnie, bo przecież ich dział pomocy jest dostępny 24/7 na ich Discordzie, który nie istnieje. Także na razie łącznie jestem 160 zł na minusie. Z pomocą przyszedł jednak livestream z kopania piasku, gdzie ludzie naprawdę się angażowali i wysyłali dużo donate'ów. Jezu, ile róż! Co tu się odwala? Dzięki Ole za 25 róż! Przez 2,5 godziny streama, gdzie moi widzowie się nade mną znęcali, udało mi się uzbierać 124 zł. Spoko sumka. Więc podliczając wszystko, wyszedłem 36 zł na minusie. Co na pewno nie stanie się przy następnym sposobie, gdyż nie potrzebując żadnej wcześniejszej inwestycji. Jedyne czego potrzebujemy to 2 nogi, 1 rękę i smartfona, na którego tak się składa, że Revolut, który jest partnerem dzisiejszego odcinka, ma fantastyczną bankową aplikację, którą, by the way, możecie pobrać z mojego linku w opisie, żeby mieć szansę, by zgarnąć 100 zł na start. Od zarania dziejów człowiek próbował połączyć prostotę korzystania z telefonu ze skomplikowanym światem bankowości. Wielu bardzo przystojnych facetów próbowało. Niektórzy nawet byli blisko. A co gdy wsadzić monety do telefonu? Ale wszyscy kończyli tak samo. Kraina zwana Ziemią bez prostego sposobu na oszczędzanie i wydawanie pieniędzy online popadła w całkowitą ciemność.
aż zmyślony na potrzeby tej reklamy Lancelot Revolut Mieszko III zaprezentował swoje rozwiązanie na wszystkie wcześniej napomknięte problemy, czyli bank z niemiłosiernie prostą aplikacją o nazwie Revolut. I od tamtego czasu świat nie był taki sam. Kilka dekad później z rewolucyjnej aplikacji Lancelota korzystało już ponad 50 milionów użytkowników. Jedni nie mogli nacieszyć się przewolutowywaniem w czasie rzeczywistym, a drudzy oszczędzaniem z odsetkami wypłacanymi codziennie. Jednak jak w każdej dobrej historii, wraz ze spotęgowanym dobrem przyszło też wielkie zło. Ludzie zaczęli nakładać odsetki na wypłacanie pieniędzy z bankomatów, a w niektórych przypadkach bankomaty pochłaniały karty ze złym zamiarem. Lancelot postanowił się jednak nie poddawać tym nietaktownym zagrywkom i zarządził, że wszyscy korzystający z Revoluta będą mogli za darmo wypłacać pieniądze z bankomatów na całym świecie. Mimo że Lancelota Revoluta Mieszka III już z nami nie ma, to jego niesamowita aplikacja nadal zostaje do użytku dla nas. Więc jeżeli jeszcze to nie zrobiliście, to pamiętajcie, by pobrać Revoluta za darmo z mojego linku w opisie, by mieć szansę, by zdobyć 100 zł na start. Dzięki. Równie fantastyczną aplikacją jest Be My Eye, która jest następnym sposobem na szybki zarobek. Be My Eye to aplikacja, która płaci za robienie zdjęć w sklepach. Głównie są to zadania typu zrób zdjęcie 5 pomidorów w Lidlu lub sprawdź, czy twoja pobliska Biedronka jest przynajmniej w 40% zagracona paletami. I z racji, iż nie wiedziałem, czy ktoś będzie mnie sprawdzał, podczas gdy ja ich sprawdzam, adekwatnie się ubrałem. To się nie uda. Wszystkie zadania, które otrzymałem, wyglądały następująco. Po pierwsze, zrób zdjęcie sklepu, do którego wchodzisz. Dosyć proste, nic skomplikowanego. Po drugie, zrób zdjęcie 10 różnym półkom. Się dam radę, nie takie rzeczy się robiło. Po trzecie, wyjdź. Wydaje się proste, co nie? Jednak nic bardziej mylnego. Nie wiem, kto projektował te Rossmany, ale lejki w nich były węższe od zakresu umiejętności przeciętnego influencera. Mało tu miejsca jest. To jest trudniejsze niż się wydaje. Oby było dobrze. I nie pomagał wcale fakt, że aplikacja Be My Eye nie dawała mi możliwości użycia obiektywu szerokokątnego. Kurde, nie mogę. Szerszą kamerą? Powiem wam szczerze, że strasznie trudno się to robi, bo wykorzystują jakby ten taki nieszerokokątny, przez co często muszę jakoś do ściany się przyklejać. Przez co jeden Rossmann zajmował mi około 20 minut gimnastykowania się, by mieć całą półkę z kremami do rąk w kadrze. Najgorsze jest to, że nawet nie wiadomo, czy mi ją zaakceptują, bo niektóre zdjęcia, powiem wam, że trudno było robić. Wszystkie zdjęcia muszę robić zwykłym obiektywem, a ten zwykły obiektyw nie jest wcale szeroki, więc czasami ja tam nie miałem po prostu z miejsca, żeby nawet, wiesz, do tyłu podejść. No i okazało się też, że ubieranie się jakbym był audytorem nie było wcale takim dobrym pomysłem. To się nie uda. Pierwsze Hebe. Chyba nie będzie tak źle. Ja nie wiem, gdzie jestem w ogóle. Kompletnie inny rozkład mają. Higiena kobiet. Jest, mam. Sarka, muszę zrobić tylko jedno zdjęcie. Dobra. Ma pan zezwolenie od kierowniczki na fotografowanie uprzednie? Ale ja jestem z zewnętrznej firmy, która po prostu... nie wiem, czy to nie jest od was jakiś ten... W sensie jestem z aplikacji, która płaci za to, żeby zrobić audyt sklepu, ile jest produktów. Trzeba było mówić przy wejściu, spokojnie. Aha, okej. Myślałem już, że mnie wypierdoli stamtąd, będzie jakiś problem. Ale cóż, udało mi się. Garnitur mój wzbudzał na tyle duże zainteresowanie, że ludzie ciągle pytali się mnie, gdzie są jakieś produkty. Przepraszam, płyn micelarny Garnier, bo nie widzę. Tam jest chyba... Bo tutaj możliwe, że był. Tutaj? Płyn micelarny, że od twarzy? Tak. Ja widziałem. A, niech pani podejdzie za mną. To jest to? Garnier, tak, dziękuję. Nie ma problemu. Do pani usług. Było to na tyle wielkie utrudnienie, że w połowie poszedłem do domu, by się przebrać w coś bardziej adekwatnego. Zmieniłem przebranie. No i potem już w sumie miałem luz. W tym dresie jest tak naprawdę o wiele lepiej. Robię sobie zdjęcie obok ekspedientek. One nawet się na mnie nie patrzą. Tylko ludzie tak się niechętnie odsuwają teraz, jak proszę o to, ale to już jeden z minutów. Łącznie obskoczyłem 20 różnych sklepów i każde z zadań było płatne 10 zł i 40 groszy. Niestety niektórych zadań mnie nie zaakceptowali, bo przez niewyobrażalnie wąskie alejki niektóre z moich zdjęć były niezdatne do użytku, przyznaję się. Przez co z 20 zadań zaakceptowali mi tylko 12.
co daje mi wypłatę w wysokości 118 zł. Ale spokojnie, bo podczas gdy ja zarabiam psie pieniądze użerając się z patologiczną architekturą drogerii, niektórzy ludzie siedzą na Gran Canaria, klikając 3 przyciski dziennie i zarabiając pieniądze większe od PKB Uzbekistanu. I to wszystko dzięki następnemu sposobowi na ultra szybki zarobek, czyli trading. Jeżeli nie masz co najmniej jednego znajomego, który dał się wciągnąć w piramidę finansową z tradingiem, to bądźmy szczerzy. Czy ty w ogóle masz znajomych? Jeżeli nie wiesz, co to trading, to naprawdę jestem zazdrosny, jakie szczęśliwe życie musisz prowadzić. Bo jednak ktoś cię musi z tego cukierkowego świata wyciągnąć, więc... Trading to sposób na zarabianie pieniędzy polegający na zgadywaniu cen rzeczy. Wyobraź sobie, że jesteś na targu i widzisz stoisko z ziemniakami, które prowadzi pani z dwubiegunówką. Cena ziemniaków, które sprzedaje, jest zależna od jej nieprzewidywalnego humoru. Raz jest to złotówka za ziemniaka, a raz 20 zł za ziemniaka. Twoim zadaniem jest zgadnąć, czy następna cena ziemniaka będzie wyższa czy niższa. Zgadniesz, dostajesz pieniądze. Nie zgadniesz, stawiasz dom pod zastaw i bierzesz rozwód. Bardzo proste. I to właśnie jest trading, tylko że zamiast ziemniaków mamy wykresy, cyfry i ludzi w garniturach przekonujących się nawzajem, że to wcale nie jest hazard. Nie. To przekalkulowana inwestycja krótkoterminowa. Kiedyś, by tradować, potrzebowało się pośredników, dużego kapitału i specjalistycznych narzędzi, więc był on tylko zarezerwowany dla elit. W tych czasach wystarczy, że masz przeciwstawne kciuki i przeskrolujesz o jednego TikToka za daleko i już ktoś próbuje zrobić z ciebie tradingowego milionera. A patrząc na to, że przed moim domem Tesla jeszcze nie stoi, to postanowiłem, że tym razem się dam i ich posłucham. Zacząłem od stworzenia fikcyjnej postaci. Był to zdesperowany nastolatek, który ma bogatych rodziców i musi zacząć tradować, bo inaczej stary mu odetnie kieszonkowe. Ej, ale wyglądam tak na zdesperowanego syna jakiegoś bogacza, nie? Wraz z tą starannie spreparowaną historią zgłosiłem się do 10 różnych traderów, obiecujących mi zysk rzędu zainwestowania w Bitcoina w 2012. Po wysłaniu wiadomości wybrałem osobę, która mi najszybciej odpisała. I z racji, iż nie chciałbym, żeby użyła swoich milionów, by mnie pozwać, dajmy tej osobie wymyślone imię Kaja. Po krótkiej konwersacji Kaja załapała przynętę i zaprosiłem do rozmowy na Zoomie. Także przećwiczyłem kwestię, bo ja muszę dzisiaj zacząć tradować, bo mi rodzice odetną wszystkie środki. Ja wiem, co się z tym wiąże. Jak normalnie psychopata, nie? I gdy już byłem pewny, że sprawdziłbym się w roli Patryka Batemana, dołączyłem na kola. Kurde, pierwszy raz z Zooma korzystam, nie wiem, co tu się dzieje. No to cześć, Marcel, jak mnie mam, tak? Tak, zgadza się. Dobra, powiedz mi proszę coś o sobie, bo wiem, że masz 21 lat i napisałeś mi tylko, że rodzice mają pieniądze, ale coś jakbyś mógł powiedzieć o sobie? Aha, to na razie nie pracuję, jestem na garnuszku rodziców i po prostu chcę zacząć się rozwijać i widziałem na TikToku, że to jest dobry sposób na rozwijanie się. Kaja, nic nie podejrzewając, przeszła do przedstawiania mi platformy Jifu, która ma zrobić ze mnie wyrafinowanego tradera. No ciebie na pewno w pierwszej kolejności będzie interesował Forex i ewentualnie krypto, więc jak na przykład wejdziemy sobie w ten Forex... Ale mnie interesuje trading. Forex i krypto to jest trading. Aha, okej. Na Forexie? Na Jifu można znaleźć wszystko od kursów krypto, kremów do twarzy, aż po rabaty na hotele i wynajem samochodów. No, nie wiem, czy posiadanie ultra gładkiej skóry będzie mi potrzebne do zostania gazylionerem, no ale w sumie może akurat to jest ten sekret, który przegapiłem. Wszystkie te wymienione wcześniej rzeczy są oczywiście dostępne dopiero po uiszczeniu opłaty subskrypcyjnej. Mamy 3 różne opcje do wybrania i mi Kaja poleciła pakiet najtańszy, który kosztuje, uwaga, 1459 zł miesięcznie. Po pozbyciu się sumy pieniędzy, która ustawiałaby przeciętnego Uzbekistańczyka na kilka miesięcy życia, mogę na PayPal przynajmniej. Ajajaj, przeszło! Ajajajajaj! Przeszedłem do drugiej fazy planu, czyli nauka. To nie sporo zarabiać miliony. Jak już wydałem takie ogromne siano, postanowiłem nie zmarnować tej okazji i wchłonąć wszystko, co możliwe z platformy Jifu. Także spędziłem 2 dni na analizowaniu kursów, wykresów i uczęszczałem na każdy wykład, jaki tylko możliwy. I gdy już posiadałem wiedzę bogów hazardu... Kurde, Jezus.
tradingu, byłem gotów, by stanąć na własne nogi i zainwestować w swój własny szmal. Ale no zwykłe tradowanie byłoby jednak trochę za nudne, więc zamiast tego przeprowadziłem bardzo rzetelny i dogłębny test. Test ten jest podzielony na 3 konta, na każdym z których jest wpłacone 100 zł. Kontem numer 1 będę operował ja. Ma być to wyznacznik tego, jakie dobre kursy ma GIF-u. Kontem numer 2 będą operować tradingowi eksperci z GIF-u, bo wraz ze swoją jakże przystępną cenową subskrypcją otrzymałem dostęp do czatu, gdzie ci guru raz na jakiś czas wrzucają tak zwane premium sygnały, czyli takie pomysły na gotowe trady, które dzięki swojej wiedzy oni skomponowali. Kontem numer 3 będzie operował mój autorski bot, którego nazwałem EloN-Trade. EloN-Trade używa zaawansowanego algorytmu, który sprawdza ostatniego tweeta Elona Muska. Jeżeli jest on pozytywny, to stawia trade na to, że cena marketu się zwiększy, a jeżeli negatywny, to że spadnie. Także lista oponentów jest potężna. Kto wyjdzie na prowadzenie? Przepalony pewną substancją mózg Elona Muska, Marcel, krzywe kolana Nykiel, czy może eksperci od pewnej egipskiej struktury? Jest tylko jeden sposób, by się przekonać. 3, 2, 1 i ruszyli! Marcel zaczyna z przytupem, stawia 4 bety na to, że market spadnie i pomnaża tym samym swój kapitał o 10%. Ale zaraz, zanim Elon Musk pozdrawiający swojego przeciwnika dziwnym gestem. Czy tak witałem się, malarze? Nie jestem pewny, ale czego jestem pewny, to że GIF-u na razie zbiera siły i czeka na idealny moment, by uderzyć. Ale chwila, co tu się dzieje? Marcel zaraz po nietrafionym becie stawia wszystko na jedną kartę, że market spadnie i powiększa tym samym swój kapitał o 80%. Panie i panowie, co tu się dzieje? Elon Musk zostaje mu winny, siedzi mu tuż na ogonie, posiadając aż 147 zł na swoim koncie. Co to za uniwersum? O, czekajcie chwilę, muszę odebrać. Tak, no. Co? Że co zrobił? To niespotykane, zapisujcie ten dzień w kalendarzu. Marcel postawił 14 betów na to, że market spadnie i wszystkie siadły. Konkurencja nie jest nawet blisko. Nie ma już szans na przegraną. Marcel wygrywa. Nie, co tu się dzieje? Nie, Marcel. Niech ktoś mu weźmie dostęp do komputera. Postawia wszystko na to, że market się zwiększy. To nie działało, Marcel, przestań. To wszystko bez stop lossa. Marcel, co ty robisz? Przestań teraz, póki możesz. Do not redeem the gift card. No i chuj. I Elon Musk wygrał, no nie wierzę. Konto, które miało być prowadzone przez ekspertów z GIF-u, skończyło dosłownie na tym samym miejscu, gdzie zaczęli. Bo wszystkie trady, które kazali mi postawić, od razu po tym, jak je postawiłem, kazali mi usunąć, bo coś tam nie grało, więc nie wiem, co tam się stało. Podliczając wszystko, zrobiłem dokładnie 1334 zł na minusie. Nie jest mi szkoda, dobrze się bawiłem. Ważne, że to nie są wasze pieniądze, tylko moje. Dlatego ja lecę nagrywać następne filmy, a wy trzymajcie, uważajcie na siebie. Elo.